Dzień dobry i witam Państwa w szkoleniu produktowym dotyczącym nowego drona firmy Yuneec, czyli Yuneeca H850. Znajdujemy się w siedzibie firmy Aeromind w Poznaniu na ulicy Piątkowskiej. Ja nazywam się Wojciech Gruźliński, a to szkolenie będzie zawierać informacje na temat m.in. przeznaczenia tego drona, na temat payloadów. Dowiemy się z niego, jak tym dronem sterować, jak przygotować go do lotu, jak o niego dbać tak, żeby dobrze nam służył. Dowiemy się też, jakie są jego możliwości. Dowiemy się, jak planuje się loty autonomiczne i wiele innych ciekawych informacji. Szkolenie zostało podzielone na części, a ta część, która jest pierwszą częścią, jest częścią wstępną. A więc w tej części omówimy możliwości tego drona, jego parametry techniczne i rzeczywiste możliwości. Przyjrzymy się, jakie są payloady dostępne do tego drona, jakie są możliwości rozszerzenia jego funkcjonalności. Dowiemy się, jaka jest zawartość standardowego zestawu oraz dowiemy się, w jakie akcesoria możemy tego drona doposażyć. H850 to nowy członek rodziny profesjonalnych dronów firmy Yuneec. Jak widać w porównaniu z jego starszym, aczkolwiek mniejszym bratem, mamy to do czynienia z dużo większą platformą, dzięki czemu wiele powiedzmy bolączek, jakie wiązały się z użytkowaniem H520, zostało tutaj całkowicie rozwiązanych. Najważniejsze cechy, które odróżnią tego drona od H520e, to bardzo długi czas lotu, sięgający nawet godziny czasu, oraz dużo większy udźwig, ponieważ dron ten może przenosić payloady o masie nawet do 3,5 kg. Co więcej, korzystając z H850 nie musimy aż tak bardzo przejmować się pogodą, w jakiej latamy, dlatego że dron ten oprócz dużej wytrzymałości na wiatr, którą H520e również posiadał, bo dron ten może latać w wietrze o prędkości do 60 km na godzinę, to H850 jest też odporny na opady atmosferyczne. Jest on certyfikowany jako IPX4. Jeśli znacie Państwo skalę IP, gdzie rozwinięciem tego skrótu jest Ingress Protection, czyli zasadniczo ochrona przed dostawaniem się niepożądanych substancji czy przedmiotów do wnętrza urządzenia. W skali IP przeważnie podaje się dwie cyfry, na przykład IP68 albo IP43. Co oznaczają te cyfry? Otóż pierwsza cyfra oznacza odporność na dostawanie się ciał stałych do wnętrza, a druga odporność na dostawanie się wody do wnętrza. Z tego powodu Yuneec nie certyfikował tego drona na dostawanie się ciał stałych. Nie jest to tutaj aż tak istotne, natomiast w przypadku odporności na wodę utrzymał odporność kategorii 4. Pozwala nam to latać w opadach deszczu. My sprawdziliśmy to już kilkakrotnie w praktyce, latając nie tylko w deszczu, ale tworząc sztuczne i bardzo surowe dla drona warunki testowe. Mianowicie zaprosiliśmy wóz Straży Pożarnej, który bardzo obficie polewał tego drona wodą. Dron był cały czas w powietrzu. Wykonaliśmy kilka takich prób i nie było z nim żadnego problemu oczywiście. Zaznaczmy tutaj, że na chwilę obecną payloady, które dostępne są do tego drona, nie mają odporności na wodę. Natomiast jest to dron świeżo po premierze i producent już przygotowuje payloady, które są w pełni odporne na deszcz, tak samo jak i dron. H850, podobnie jak H520, jest dronem sześciowiernikowym, czyli heksakopterem.
Jest to istotne z kilku względów. Między innymi, chyba najważniejszy, jest taki, że jeżeli jeden z silników lub śmigieł w trakcie lotu uszkodzi się, dron może nadal kontynuować lot na pozostałych 5 silnikach. To pozwala na bezpieczne sprowadzenie drona na ziemię, nawet w trudnej sytuacji awaryjnej. Ponadto 6 wirników zapewnia dużą stabilność na wietrze i pewność prowadzenia tego drona, pewność pilotowania tego drona. Ponadto bardzo ciekawe w tym dronie jest to, że firma Yuneec umieściła na tym dronie wiele różnego rodzaju portów pozwalających na integrację różnych innych urządzeń poza tymi, które są dostępne do niego w tej chwili. Na górze drona mamy 2 klapki, pod którymi znajdują się takie porty i analogicznie 2 klapki na dole. Oprócz tego mamy możliwość podłączenia 2 gimbali na dole, jednego gimbala na górze, a także istnieje możliwość dołączenia do drona akcesoriów takich jak zdalnie działający głośnik, przy czym głośnik nie zabiera miejsca gimbalom. Oprócz gimbale mogą być zainstalowane niezależnie od zainstalowania głośnika. Każdy dron H850 wyposażony jest w 2 odbiorniki sygnałów satelitarnych GNSS RTK. Nie trzeba dopłacać dodatkowo za tą funkcjonalność. Natomiast pamiętajmy o tym, że aby osiągnąć dokładność RTK, musimy mieć też jakieś źródło poprawek, którym to źródłem może być albo posiadany przez nas specjalistyczny odbiornik RTK, taki jak na przykład mLead RS2, lub takie poprawki można pobierać z internetu, na przykład z usługi Leica Geosystems Hexagon SmartNet, z której my korzystamy i którą polecamy. Jest to sieć, która obejmuje całą Polskę, także korzystając z tej usługi, jeśli tylko mamy możliwość dostępu do internetu, na przykład przez telefon, to możemy zapewnić sobie bardzo wysoką dokładność geolokalizacji dla każdego zdjęcia. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to platforma w pełni profesjonalna. Jakie mogą być zastosowania takiego drona? Tak naprawdę dron ten może spełniać większość ról, jakie drony wykonują. Począwszy od mapowania i fotogrametrycznego modelowania 3D, przez inspekcje techniczne za pomocą kamery z zoomem optycznym, inspekcje techniczne za pomocą radiometrycznej kamery termowizyjnej. Świetnie ten dron spisuje się we wszelkich zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem, z nadzorem terenu, również w zastosowaniach wojskowych i szczególnie tutaj jest istotne to, że właśnie dron jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Ważne jest też to, że dron ten nie wysyła Ważne jest też to, że dron ani aparatura nie wysyłają żadnych niepożądanych informacji na jakiekolwiek serwery. Oznacza to, że nasze zdjęcia, nasze filmy, logi z naszych lotów, to wszystko pozostaje tylko i wyłącznie w naszej dyspozycji i dane te są bezpieczne. Na chwilę obecną z dronem H850 kompatybilne są 3 payloady. Są to 3 kamery, które znamy i które są kompatybilne również z dronem H520E. Jest to więc kamera E90X, jest to kamera z jednocalowym przetwornikiem o dużej rozdzielczości 20 megapikseli. Przeznaczeniem tej kamery jest mapowanie, fotogrametryczne modele 3D, chociaż równie dobrze spisze się w standardowym zastosowaniu foto-wideo
chociaż przydatna może być również w inspekcjach technicznych dzięki właśnie swojej wysokiej rozdzielczości oraz dostępności 8-krotnego zoomu cyfrowego. Drugim payloadem jest kamera E20 TVX. Jest to kamera dualna termowizyjna, co oznacza, że wbudowane są w nią dwa czujniki. Jeden jest to kamera światła widzialnego, drugi jest to kamera termowizyjna, radiometryczna, do której Uniq zapewnia oprogramowanie służące do analizy tych zdjęć. Dzięki temu możemy odczytać temperaturę dla każdego piksela, nie tylko w trakcie lotu, ale także po jego zakończeniu przy analizie zdjęć. Trzeci payload, który dostępny jest do tego drona, to kamera E30ZX. Jest to kamera, która wyposażona jest w 30-krotny zoom optyczny, a także zoom cyfrowy, które łącznie dają przybliżenie nawet do 180-krotne. Ta kamera świetnie spisze się w wszelkiego rodzaju inspekcjach technicznych, a także w zastosowaniach obserwacyjnych, zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i wojskowością. Dzięki temu, że pozwala na dostrzeganie obiektów, które są bardzo daleko, w dużej ilości szczegółów. Ponadto Uniq już teraz przygotowuje do H850 kolejne payloady. Być może w momencie, kiedy Państwo oglądacie już ten film, te payloady będą już dostępne. Pierwszym, o którym chciałbym powiedzieć, to kamera S42, która jest kamerą o rozdzielczości aż 42 megapikseli, której głównym przeznaczeniem jest fotogrametria, czyli mapowanie, tworzenie modeli 3D ze zdjęć. Ale jeśli interesuje nas tworzenie modeli 3D, to do tego drona będzie również dostępny lidar firmy Geosun, model GS100C+. Do tego dostępny jest także uchwyt montażowy do kamery multispektralnej LaQuinta DB2 oraz sterowany reflektor oświetleniowy. Mamy więc tutaj pełny wachlarz różnego rodzaju payloadów, dzięki którym dron ten świetnie spisze się w praktycznie każdym zastosowaniu, do którego można chcieć wykorzystać komercyjnego drona. H850 z dronem H520e łączy też jeszcze jedna rzecz, mianowicie interfejs użytkownika w aparaturze sterującej. Aparatura ta korzysta z aplikacji Datapilot 2, która jest na pewno świetnie znana operatorom H520e. Rozkład funkcji jest praktycznie identyczny, także jeżeli jesteście Państwo już zaznajomieni z 520, przejście na tego drona będzie całkowicie bezproblemowe i intuicyjne. Zaznaczmy, że kontroler lotu, czyli komputer, który znajduje się wewnątrz tego drona i który steruje parametrami lotu, oparty jest na PX4, czyli otwartym systemie wywodzącym się z systemu Pixhawk. Jest to doskonale sprawdzone rozwiązanie, które świetnie spisywało się w dronie H520, H520e, a teraz zostało dostosowane do H850. Ponadto do H850 zatwierdzone już zostało przez Uniqa urządzenie DroneTag produkcji czeskiej. Co to jest? Otóż DroneTag jest urządzeniem, dzięki któremu H850 może spełniać wymagania prawne związane z tak zwanym Remote ID, a konkretnie Direct Remote ID. Direct Remote ID to taka funkcjonalność, w której dron wysyła na zewnątrz do innych urządzeń informacje pozwalające zidentyfikować ten konkretny egzemplarz. Teraz przyjrzyjmy się jeszcze, co właściwie wchodzi w skład standardowego zestawu H850. Otóż oprócz drona otrzymujemy oczywiście aparaturę sterującą. Do drona otrzymujemy 2 sztuki baterii, czyli to jest jeden zestaw, ponieważ H850 działa równolegle na dwóch bateriach naraz, które są połączone równolegle. Są to baterie 6S
o pojemności ponad 12 000 mAh każda. Dostajemy oczywiście także wraz z aparaturą jedną sztukę baterii do aparatury oraz, co bardzo ciekawe, taką walizkową ładowarkę, która pozwala na ładowanie naraz 4 akumulatorów do drona i 2 akumulatorów do aparatury. Warto tutaj zaznaczyć, że oprócz tego, że jest to bardzo wygodne przy transporcie rozwiązanie, ta ładowarka jest też bardzo szybka. Oczywiście czas ładowania będzie zawsze zależeć od tego, na ile baterię mieliśmy rozładowane. Natomiast w większości przypadków ta ładowarka będzie w stanie naładować akumulator mniej więcej w godzinę do półtorej, jeżeli akumulator był mocno rozładowany. No tym niemniej większość standardowych ładowań, które my wykonywaliśmy po prostu po praktycznym użyciu tego drona, to było właśnie około godziny. I istotne jest to, że wszystkie baterie ładowane są jednocześnie, więc po rozładowaniu akumulatorów szybko możemy wrócić do gry ze świeżymi akumulatorami ładowanymi w tej ładowarce. Ale to nie wszystko, ponieważ oprócz tej walizki na akumulatory mamy też walizkę na samego drona, która jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Posiada ona kółka oraz uchwyt do wygodnego transportu, a ponadto otrzymujemy również smycz do zawieszenia aparatury w wygodnej pozycji, dzięki czemu aparatura będzie sobie tutaj nam wisieć, nie musimy jej cały czas trzymać w rękach, oraz zestaw narzędzi, które mogą być przydatne przy wymianie śmigieł. Ten wstępny odcinek dotyczący H850 powoli dobiega końca, ale najpierw chciałbym przyjrzeć się trochę bliżej kwestii integracji nowych payloadów do tej platformy. Mamy tutaj do czynienia z różnymi gniazdami, między innymi gniazdo, które pozwala na transmisję PWM. Jest także port UART, port GMAC, porty USB, a także port zasilania XT30, z którego możemy pobierać prąd stały o napięciu od 20 do około 26 V. To wszystko daje bardzo duże możliwości, zwłaszcza w połączeniu z dużym udźwigiem tego drona, ale zwróćmy uwagę na to, że integracja nowego urządzenia nie jest aż taką prostą sprawą. Przyjrzyjmy się temu, od czego właściwie to zależy. Otóż najłatwiejszymi urządzeniami do integracji z dronem są takie, które nie wymagają komunikacji pomiędzy dronem a nowym urządzeniem. Może to być na przykład czujnik gazu Atmon FL. Atmon FL posiada własne zasilanie, własny odbiornik GPS. Tak naprawdę jest całkowicie niezależnym urządzeniem, które wystarczy po prostu zamontować w odpowiednim miejscu. Podobnie jest z niektórymi kamerami multispektralnymi. Posiadają własne zasilanie, własny odbiornik GPS, własny czujnik oświetlenia, dzięki któremu zdjęcia mogą być skalibrowane względem aktualnego światła słonecznego. Ale są też takie urządzenia, które wymagają niejako rozmowy pomiędzy tym urządzeniem a dronem. Przykładem takiego urządzenia może być na przykład kamera, z której chcielibyśmy mieć podgląd. Wówczas kamera musi mieć wyjście wideo, które musi wejść do odpowiedniego portu w odpowiednim formacie, a komputer pokładowy musi odpowiednio ten obraz przetworzyć, żeby wysłać go do aparatury sterującej. Jest to dość skomplikowany proces. Ponadto weźmy pod uwagę, że nie wszystkie takie dodatkowe payloady mogą być montowane w każdym miejscu, jeżeli nie chcemy, żeby negatywnie wpływały na działanie samego drona. Z tego powodu Yuneec włączył H850 do swojego programu
YCAP, czyli programu certyfikacji payloadów do autoryzowanego użycia z dronami właśnie firmy Uniq. Także zanim jakiś nowy payload zostanie zatwierdzony, musi przejść ten proces certyfikacji. W przeciwnym wypadku nie możemy mieć 100% pewności, że taki payload nie wpłynie negatywnie na działanie tego urządzenia. Nie jest to więc tak, że możemy wymyśleć sobie dowolny payload i po prostu wrzucić go na drona. Trzeba zadbać o odpowiedni poziom integracji, zarówno jak chodzi o integrację fizyczną, czyli umieszczenie payloadu na dronie, jak i elektroniczną i programistyczną. Niektóre payloady wymagają bowiem tego, aby w aparaturze pojawiła się możliwość obsługi tego payloadu w odpowiedni sposób, wysyłania do niego pewnych komunikatów lub odbierania takich komunikatów od niego. Również z tego względu payloady muszą być certyfikowane w Uniqowskim programie certyfikacji, aby programiści, którzy dbają o software na aparaturze oraz w dronie, mogli uwzględniać takie funkcjonalności w kolejnych update'ach firmware'u i aplikacji Datapilot.